Siemka, ja jestem Adacho i z wielką przyjemnością obejrzałem 700 odcinków One Piece. Ostatnio musiałem się troszeczkę czołgać, ale teraz wstałem na nogi, ponieważ saga, a w zasadzie ark. Wiem, że będziecie mnie znowu uprawiać. Ark Dressrozy bardzo mnie wciągnął. Bardzo podobały mi się ostatnie odcinki i słyszałem głosy w komentarzach, żebym dotrwał do 707, bo tam się kończy pewne backstory. Nie. Albo inaczej, obejrzę, obiecuję wam, że obejrzę, ale po nagraniu tego odcinka. Co wy na to? Możemy się umówić na taki układ? No to jak jesteśmy umówieni, to jeszcze kilka rzeczy na start. Przede wszystkim pozdrawiam Michała. Michała z Opola, który jest moim widzem i który zaangażował się w akcję charytatywną Pomaganie za Jechanie, którą jak wiecie, albo i nie, wspieram już 4. rok. Na grupie facebookowej Zakola Adacha jeszcze przez 2 dni, do środy bodajże do godziny 20 trwa licytacja szarej czapki z twarzą, której już tutaj nie będę wam pokazywał, bo pewnie o tym wiecie. Oczywiście licytacja charytatywna, pieniądze z tej licytacji, tak jak i licytacji Pysiobidonu, który został wylicytowany za 900 zł, w 100% idą na cel charytatywny, na bohaterów tegorocznej akcji, czyli Dominikę i Dawida, także to jest jedna sprawa. Michał, serdecznie cię pozdrawiam, bardzo dziękuję, że wspomagasz chłopaków, bardzo dziękuję, że przekazałeś tak dużo fantów na licytację, bo widziałem, że ten Michał z akcji, bo obaj jesteście Michały, wysłał mi właśnie zdjęcie i wrzucił też na fanpage, że dużo fantów przekazałeś. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać, jak będziemy jechać rowerami przez Opole. Druga sprawa jest taka, że ostatnio zrobiłem live'a, pierwszego w sumie takiego, no może nie IRL z telefonu, jakby no ja zawsze robię live'y IRL, bo zawsze pokazuję wam swoje prawdziwe życie, ale z dworu, o tak moglibyśmy się umówić. Pierwszego live'a takiego z dworu zrobiłem z Łodzi, gdzie spotkałem kilku widzów, to było naprawdę niesamowite przeżycie. Bardzo wam dziękuję tym, którzy podeszliście, Sebastianowi, Dominice, Krzyśkowi i jeszcze Danielowi, który spotkał nas na rowerze, który nawet nie wiedział, że jest live, spotkał nas przypadkiem. Dlaczego o tym mówię? Bo być może w piątek w okolicach godziny 18 do godziny 20 będę we Wrocławiu, mniej więcej po wschodniej części Wrocławia. Tam być może będę chodził z telefonem, ale mówię być może, bo nie wiem, czy będzie mi się chciało, ale na pewno będę wtedy we Wrocławiu, także taka informacja. A trzecia, już króciutka, chciałbym też, żebyście zapoznali się ze stroną eneba.com, gdzie możecie kupić jakieś gierki, albo do ładowania, albo inne rzeczy w bardzo niskich cenach. Nawet jeśli nie znajdziecie niczego dla siebie, to chciałbym, żebyście kliknęli po prostu w link w opisie i zapoznali się z ofertą na stronie eneba.com. Zapraszam was na stronę eneba.com, gdzie znajdziecie tysiące produktów cyfrowych i nieustannie rozwijającą się bibliotekę gier, a to wszystko w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy tytułów możecie kupić tu również karty podarunkowe czy przeróżne do ładowania, a zakupy są szybkie i całkowicie bezpieczne. Linki do eneba.com są w opisie mojego filmu, więc kliknijcie i sprawdźcie, czy coś wam wpadnie w oko. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. My skończyliśmy na odcinku 650, także 651 i 652 to było backstory Rebeki, od którego dzisiaj zaczynamy i to backstory muszę przyznać, że było przystępne, ale nie wzruszyłem się, jak na przykład na backstory Nami czy backstory Robin. Mam wrażenie, że oprócz tej postaci żołnierzyka, to ta historia nie była jakoś szczególnie wyróżniająca się z tłumu, do tej pory przynajmniej. Ale obie postacie lubię i zgadzam się też z Blondynem, żeby ludzie zamknęli mordę na trybunach, w sensie, jak nie mają jaj, żeby wejść na ring i samemu spróbować pokonać Rebekę. Swoją drogą, ciekawe, czy jej dziadek naprawdę był taki zły, czy może to była jakaś manipulacja informacjami, no i co z jej ojcem? Ciekawi mnie, jak będzie wyglądać ta wojna z Doflamingo, bo Luffy bierze udział w turnieju, grupa Choppera jest zaczarowana i nie wiem, czy to będzie wyglądać podobnie jak w Fishmanach, że wszyscy walczą jednocześnie. Póki co nie wygląda, żeby tak było. Powiem wam, że trochę mi zajęło zrozumienie tego, o czym opowiadał Doflamingo, ale z tego co rozumiem, to jego rodzina to jest jedna z tych 20 królewskich linii, która odpowiada za stworzenie światowego rządu, czyli Doflamingo tak jakby jest niebiańskim smokiem, ale nie mieszka w tym Mary Joyce. Tak czy siak w rodzinie Doflamingo jest nawet Gohan Beast. Miałem nadzieję, że Brook pozbył się Palomy Picasso, ale niestety ta odrodziła się jako indiański totem. No i prawidłowo, totem zniszczony wspólnymi siłami, nawet nie było trudno. Dobrze, że coś pokazała ta ekipka Brooka i reszty, bo do tej pory to ta trójka tak średnio sobie radziła. Ogólnie to Rebeka ma najtrudniej na całym turnieju, bo nie dość, że walczy z przeciwnikami, to jeszcze z 10-kilogramowym balastem, który ją ściąga w przód. W sumie się nie dziwię, że ma tak skromną zbroję, bo i tak już ma za ciężko. A tak serio, to co pan Oda miał w głowie, jak to projektował? Tak z innej beczki, coraz bardziej doceniam moc Gibraltara, jak ją teraz widzę w akcji, bo to teleportowanie się poprzez zamianę miejsc jest świetne. No nie, Flaming poleciał po Sani, teraz opcja jest tylko jedna. Momonosuke odpala SSJ i ratuje dzień. Wow, Sanji!
No, zaczynam się jarać jak stopy Sanjiego. Robi się naprawdę gorąco, mam duże oczekiwania wobec tego pojedynku. Naprawdę nie wierzę, że jaram się na widok Sanjiego. Fajnie się Sanji zaprezentował, muszę przyznać, ale Flaming mimo wszystko chyba jednak za mocny. Ratunek Gibraltara też był mega kozacki. Nie wierzę, że to mówię, ale zaczyna mnie irytować to, że Chopper nie robi nic prócz darcia ryja ze strachu. No i w końcu powiedzieli, jaki owoc zjadł Doflamingo. Chyba lepiej używać tej japońskiej albo polskiej nazwy, bo tak średnio mówić, że mocą Doflamingo są stringi. Rebecca ma jakąś ukrytą moc, że Luffy się tak zdziwił? Sanji jest po prostu tutaj postacią, która nie wierzę, że to mówię, ale jest jedną z najlepszych postaci w tej sadze. Nazwał Zoro po imieniu. Póki co w tej sadze Sanji to chyba mój faworyt, nie licząc jego stulejkowych wstawek. Lo też jest kozakiem, ale do tego akurat się przyzwyczaiłem. Ja pierniczę. Początek walki Gibraltara i Doflamingo to sprawił, że miałem przez ten cały czas ściśnięte pośladki. Ciekawe jaką Lo i Flaming mają przeszłość, bo ten wątek też się przewija raz na jakiś czas. Czuję, że ten ark zaczyna oddawać, naprawdę. No i Sanji jeszcze znalazł prawdziwą miłość? Póki co to chłop tylko wygrywa w tym arku. Fajny jest ten Bartek, pożyteczny głuptasek, lubię go. O, czyli Rebecca umie haki. Ktoś ją musiał tego nauczyć, a żołnierzyk chyba nie może umieć haki jako zabawka, co? Niestety Rebecca została złamana, ale stawiam, że na 100 ocali ją Farfocel. No ale ocaliła ją Agnieszka. Kim w ogóle ona tak jest, że takiej pomaga Rebece i przy okazji jest taka miła? No, tak, żem czuł, że Riki to była gruba ryba. Poza tym Riki i Riku brzmi bardzo podobnie. Ale że to dziadek Rebeki, a nie ojciec, no to prawie wszystko się wyjaśniło. Jak powstają zabawki, kto pracuje w fabryce i gdzie ona jest. No i co dalej? Tak czułem, że żołnierzyk powie, że jest jej ojcem. Czyli w sumie to książę, bo to syn króla Rika, tak? Ciekawe, czy da się ich wszystkich odczarować. Ja pierniczę, ale Flaming wrobił biednego króla. Oby to się wszystko odkręciło. Tylko kto miałby udowodnić to mieszkańcom? Chyba musieliby przyłapać Doflamingo na jakimś gorącym uczynku. Ten widok króla zabijającego ludzi był straszny i bardzo bolesny. To chyba jedna z podlejszych rzeczy, jakie w ogóle wydarzyły się do tej pory w One Piece. O kurde, Violetka to jest córka króla? Więc to musi być starsza siostra żołnierzyka i ciocia Rebeki, tak? No bo matka Rebeki zginęła. To wyjaśnia, dlaczego Violetka zdradziła Doflamingo i poszła z Sanjim. Tak naprawdę nigdy mu nie ufała. Serio, Doflamingo to chyba najbardziej zła spośród wszystkich dotychczasowych postaci. No i wracamy do walki Gibraltara z Doflamingo. Już naprawdę się wystarczająco wyczekałem, ale przyznaję, historia Dressrozy była naprawdę ładnie spięta, chociaż jednocześnie bardzo tragiczna. Lo wspomniał o D. Robi się coraz ciekawiej, ale nie mam pojęcia nadal, co oznacza D i co znaczy, że D znów wzburzy sztorm. Nie wierzę. Nie gadajcie, że Flaming na serio zabił Loa. Strzelił go 3 razy, przecież to jest jakiś obłęd. W życiu bym się tego nie spodziewał. Nie gadajcie, że tak świetna postać zginęła. I kim jest Kora, o której powiedział Lo na samym końcu? On ma na kurtce napis Corazon, czyli serce. A i jest kapitanem sercowych piratów. No mam wrażenie, że musimy się jeszcze tutaj dużo dowiedzieć, albo przynajmniej ja się muszę dużo dowiedzieć, ale Lo nie może zginąć. Co? Jeszcze Big Mama przypłynęła? Nie no, teraz to już jest w ogóle Saigon kompletny. One Piece czasami potrafi wprowadzić najmniej spodziewaną rzecz. Nie wiem jakim cudem mówią, że Lo przeżył po czymś takim, ale w sumie to dobrze. Chociaż, no, wydaje mi się bardzo mało realistyczne. Czy Zoro nie mógł przeciąć ściany albo Luffy jej przebić, tej ściany Koloseum? Chyba nie jest aż tak wytrzymała, co? No okej, ogólnie, sytuacja się skrystalizowała. Mamy 3 drużyny, każda z nich ma określony cel, zrobiło się ciekawie i rozumiem już całą akcję. Fajnie, że Luffy i Zoro są w jednej drużynie, może im się wspólnie uda pokonać Doflamingo. Bartek naprawdę rośnie na fajną postać, a Bellamiego jakoś szczególnie mi nie było szkoda, jak ten małolat go klepał, ale jak się dowiedział, że Doflamingo go wydał, to było mimo wszystko to przykre. Ale potem stała się rzecz absolutnie szokująca, aż mnie ciary przeszły na całym ciele i wrzasnąłem z niedowierzania. Kogo jak kogo, ale Sabo w tej historii się nie spodziewałem. Naprawdę ten ark nabrał rumieńców. Wygląda na to, że do tego zestawienia doszło jeszcze armia rewolucjonistów, a to mnie naprawdę jara, bo tę grupę bardzo lubię. Jak w ogóle Luffy wydostał się z Koloseum? Rozumiem, że Sabo i Koala pokazali mu drogę, bo sami musieli tam jakoś wejść, prawda? Lubię w Luffym to, że rzadko płacze, ale jak już płacze, to zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj ma ku temu dobry powód. No i podmianka Sabo jako Lucy też bardzo pomysłowa. Coś czuję, że nie ta dziewczynka będzie lalkarzem, tylko ten chłop. Takie zmylenie wywiadu. I fajnie, że w końcu Frankie dostał jakąś dużą robotę i może się zaprezentować. Wracając do turnieju. Co tam się wydarzyło? Jakiś płomień na arenie i wszyscy leżą? Myślałem, że Rebecca odpaliła jakąś moc, ale ona też leży na ziemi. No kurde, ten Farfocel ma takie zabójcze alter ego?
Dziwna sprawa, ale szczerze mówiąc to takie trochę z dupki to zakończenie tej walki. Nie wiem skąd to się wzięło, czy to będzie jeszcze jakoś wytłumaczone. Doflamingo powiedział, że Luffy ma demoniczną krew i nie wiem czy to było tylko jakaś taka przenośnia, czy w sensie, że D to demon? Takie rzeczy w odcinku numer 666? Jak Sabo w ogóle poradzi sobie z takimi przeciwnikami? Nie sądzę, żeby on miał jakieś moce, ale może używa haki? Stawiam, że owoc wygra Sabo po walce z Rebeką. Chociaż, czy nie chcieliby go oszukać i jednak nie dać mu owocu w takim przypadku? Chociaż w sumie okazało się, że to nie oni dają owoc, organizatorzy turnieju, tylko ten owoc jest przyczepiony do pleców ryby. Fajna zasada i miła odmiana w porównaniu do tego klasycznego Battle Royale. Luffy i to nieplanowane wywalenie bramy to już taka męcząca głupota. Jeszcze ściągnął strój i go rozpoznali. Ale przynajmniej dzięki temu Doflamingo się skonsternował. Luffy i Zoro razem, tak jak mówiłem wcześniej, to opcja fajnej współpracy, bo dawno tego nie było. A serio Frankie daje się zranić ogniem? Coś czuję, że to będzie blef. Przecież on sam zieje ogniem, bardziej od smoka wawelskiego. No, jest tak jak myślałem. A druga fryzura mi się podobała. Solidne, głębokie, sięgające do pleców czoło. Mógłby tak zostać. W tym podziemnym porcie był statek, co wyglądał jak te ryby byki z areny. To one są robotami? Nie, no chyba nie. Ktoś sobie tak po prostu statek wyrzeźbił. Bardzo mnie ciekawi moment odczarowania zabawek. Czy rozpocznie się jakiś nieplanowany chaos i pojawią się kłopoty, czy wszystko pójdzie w dobrą stronę? Mimo, że mówią, że owoc jest w tej skrzynce na rybie, to coś czuję, że to jest fake i że w skrzynce nic nie ma. Sabo umie haki i to takie potężne? Przecież ten Jezus to jest z ekipy Czarnobrodego, to nie jest jakiś byle leszcz. O kurwa, emerytowany Katopesla. Tylko pytanie, czemu na tego kamienia, tego Pikachu nie użyją haki? Przecież to powinno zadziałać. I dlaczego Kiemon nie mówił, że umie być zmiennokształtny? Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, odnośnie chociażby tego Piki, prawda? Który zmieniał się w kamień i tam rzeźbił siebie z tego kamienia, że robił takiego siebie na potwora. Zawsze tak jest, że jak ktoś ma takie moce, że potrafi zrobić dowolny kształt z tego kamienia na przykład, to i tak robi kształt człowieka. Na przykład nie robi sobie 2 kciuków. Skoro może zrobić z każdy kształt, może być człowiekiem kamieniem, to dlaczego sobie na przykład nie zrobi 4 rąk, żeby lepiej walczyć? Albo, no mówię, 2 kciuków. Może to jest kwestia tego, że on nie wie, jak poruszać takimi 2 rękoma, bo sam normalnie ma 2 ręce, w sensie 4 rękoma, bo normalnie sam ma 2 ręce. Wiecie o co chodzi? Gdybym walczył z kimś w takiej walce, to bym sobie zrobił 6 rąk na przykład, tylko że właśnie może chodzi o to, że on nie wiedziałby jak tym ruszać, no bo na co dzień nie ma 6 rąk. No super, to by było na tyle jeśli chodzi o duo Luffy i Zoro. Mimo tego, że dużo rzeczy w One Piece się powtarza, jak na przykład bieganie, to doceniam, że co ark postaci mają różne stroje. To akurat jest miłe uatrakcyjnienie. Co do walki Katopesli i żołnierzyka. Robin i Usopp pokonają lalkarkę i odmieniony w człowieka żołnierzyk okaże się totalnym kozakiem i porobi Katopesle. A Usopp to nie może z procy wystrzelić tej jagody do ust lalkarki? Przykro mi się to mówi, ale tutaj on po prostu jest takim leszczem, że aż ciężko się na to patrzy. Nawet małe ludki na skraju śmierci mają więcej jaj niż on. Niech on w końcu weźmie jagodę i się do czegoś przyda. O kurwa. Aż się za głowę złapałem, jak powiedzieli, że żołnierzyk to był gyros. Jaka to jest zajebista historia. Teraz już wiadomo, dlaczego nikt, nawet Rebeka go nie pamięta. No, ta postać żołnierzyka jest genialnie napisana. A jego postawa przez te lata, mając to wszystko przed oczami... Może żołnierzyk jest blaszany, ale jaja to ma strusie i z ołowiu. Okej, cofam pytanie o zmiennokształtności Kiemona. Czekajcie, co, to teraz wszyscy zapomnieli o Robin? Brzmi jak totalna katastrofa, ale myślę, że i tak to nie potrwa długo, bo Usopp strzeli jagodą z procy, nadal na to liczę. No ale jak on zaczął uciekać, zaproszenie jeszcze mu mają wysłać, słabe jest to jego zachowanie, bo tak pluć w twarz swoim sojusznikom, potem przyznanie się do winy było fajne, ale i tak zajęło to za dużo czasu. Trudno mi teraz podziwiać Usoppa, bo nie sądzę, żeby sam z siebie wrócił, gdyby go nie namawiali. Ale widzę w tym część budowania jego postaci, że niby się boi, ale wraca i walczy. Bo kiedyś nic nie robił i opowiadał kłamstwa, a teraz płacze, ale walczy. A liczą się czyny, a nie słowa, prawda? Potem mieliśmy historię Kyrosa, którą oglądałem z wielkim zaciekawieniem i satysfakcją. Z tego, jak w końcu puzzle tej historii zaczynają do siebie pasować. Jak Kyros został złapany za nogę w kajdany, to uświadomiłem sobie straszną prawdę, którą za chwilę poznam, odnośnie tego, dlaczego jako żołnierzyk miał tylko jedną nogę. Tragiczna jest jego historia. Być tak zapomnianym, a jednocześnie samemu wszystko pamiętać, to jest prawdziwy koszmar. Wzruszyło mnie to, przyznaję. Czekajcie, co? Aż tak Frankiego pobili? No to teraz wszystko jest faktycznie w rękach Usoppa. A, okej. Czyli jednak nie.
A, okej, czyli jednak tak, ale chwila, lalkarka straciła przytomność po czymś takim? Nie, no tego to się w ogóle nie spodziewałem. Po tak mocnym odcinku takie zakończenie. Transformacja Robin z powrotem w człowieka to musiał być ulubiony moment animatorów tej. W sumie trochę ryzykowne było to, że cała struktura Dressrozy trzymała się na jednym włosku od dekady, prawda? Załóżmy, że coś by się stało, Sugar, i nagle cały kraj upada? Wejście Kyrosa to pieprzony majstersztyk, jeden z najlepszych momentów tej sagi. Błagam, niech to się tak zakończy, bo nikomu tak bardzo nie należy się pokonanie do Flamingo. Jeśli Luffy będzie musiał to kończyć, to będę miał lekki niesmak. No i nie sądziłem, że odetnie mu głowę, ale w sumie do Flamingo to nie logia, więc czy on serio go nie zabił? Końcówka turnieju też świetna. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że to Sabo zyskał moce Ace'a. Gdyby była powtórka z Białobrodego, którego moce ukradł Czarnobrody, to byłbym bardzo niezadowolony. A czuję, że końcówka sagi znów szykuje się świetna. Nie no, objawienie Usopa to też jeden z fajniejszych kadrów, ale trudno mi patrzeć na niego w 100% poważnie. Jeszcze jak zaczynali go nazywać Bogiem. Nie no, dobre zakończenie. Akurat troszeczkę mi to zrekompensowało to, że Usop się tam wcześniej zachowywał jak tchórz. Sabo, genialna postać. Uwielbiam gościa. Mega mi się podoba, jak został włączony do tej historii. No i tak się bałem, że Mingo przeżyje. Ale czy w sumie z drugiej strony nie sprawia to, że będzie jeszcze ciekawie? Nie mam pojęcia tylko, jak on przeżył, no bo przecież jego moc to nie jest logia chyba, no nie? O kurde, Luffy póki co jest gnojony przez Dofiego, a ten drugi Flaming to był klon? Nowy admirał jest kozakiem, że sobie złapał tę nitkę do Flamingo w locie, chociaż za dużo jeszcze w tej sadze szczególnie nie pokazał moim zdaniem. Ogólnie marynarka póki co to nie za wiele do tej pory zrobiła. Do Flamingo wyrasta faktycznie na najmroczniejszego złoczyńcę w całym One Piece, ale pomysł z Grow brzmi interesująco. A Usopp wystarczy, że wpisze Aezakmi i powinny mu te gwiazdki zniknąć, chociaż najpierw to by mu się przydało Hesoyam. Ten odcinek też dobrze pokazuje, jak ludzie potrafią szybko zmieniać zdanie i stawać się jak chorągiewki. Raz czczą Usoppa, a potem bez honoru chcą go zabić dla pieniędzy. Luffy zapowiedział, że pokona Mingo dla Rebeki. Jestem ciekaw, czy to będzie kolejny Gatling, czy może coś innego. A może w ogóle go nie pokona. Zaskoczyło mnie to, że Koala używa karate fishmanów. Nie pamiętam, żeby do tej pory jakiś człowiek korzystał z tych technik. W ogóle nie sądziłem, że to jest możliwe, ale jak widać, jest. Pikachu tym swoim głosem kompletnie mnie zaskoczył i przyznaję bez bicia, że też się zaśmiałem. Fajna walka Zoro z admirałem przy użyciu mieczów. Była krótka, nawet bardzo krótka, ale przynajmniej przez chwilę była jakaś choreografia, inna niż jakiś tam błysk, atak jeden i tyle. No i nadal do tej pory nie wiem, czy Fujitora jest zły, po czyjej on jest stronie. Niby podważa autorytet rządu światowego, ale jednocześnie nie atakuje do Flamingo. Czekajcie, czy Lo nie ma na klacie symbolu do Flamingo? To wygląda, jakby też miał taką uśmiechniętą buźkę jako tatuaż, ale potem przerobił to jakoś na takie serce. To jak Luffy ma przeżyć to uderzenie giganta to jedno, no bo on jest z gumy, ale jak Lo ma to przeżyć? Z zablokowanymi mocami, bo nosi kajdanki? Może Luffy nim rzucił, a sam dał się zgnieść. No okej. Ani jedno, ani drugie. W ogóle bawi mnie to, że Lo jest ciągle noszony przez Luffy'ego jakby Shrek nosił Fionę. Luffy sobie z kimś gada, a Lo wisi jak dywan, którego się wynosi wytrzepać pod blok. Ta banda, która się przykleiła do Luffy'ego, w ogóle przypomniała mi sytuację z Impel Down, jak Luffy biegł, no bo co innego mógł robić, z bandą nowo nabytych sojuszników. Jest lekkie podobieństwo, co nie? Zauważyłem jedną rzecz, którą Dragon Ball różni się od One Piece. W Dragon Ballu król wyprowadziłby King Punch tak po prostu, bez tłumaczenia, dlaczego teraz go nie musi ładować, a w One Piece Oda wie, że król wcześniej mówił, że ten cios ładuje się bardzo długo, więc teraz ten król mówi, że wyprowadzi go mimo braku pełnego naładowania i że to jest słabsza wersja. I w sumie nie wiem, czy teraz się czepiać, czy nie, bo mimo tego, że ten cios w ogóle nie był teraz ładowany, to i tak był bardzo silny. No, chociaż wcześniej mówiono, że w pełni naładowany cios byłby w stanie pokonać nawet Emperora, a tutaj z Ching-Cheng Hanjim zniszczył tylko kawałek Pikachu. No, mówiłem, żeby haki użyć. Przecież inaczej to się nie da zranić takiego gościa z takimi mocami, co nie? Czy ta scena, w której Zoro wyczuł Pikachu, to było z haki obserwacji, czy coś innego? No i propos Zoro, liczę na to, że Zoro pokaże coś nowego w tej walce, a nie krzyknie Sushi Sudoku Nagasaki! A my zobaczymy błysk i Pikachu się rozpadnie na kawałki. Mapka z pozycjami bohaterów jest. Postacie biegnące kilka odcinków? Są. Sanji, który oddzielił się od grupy? No, coś w tym stylu. Brakuje jeszcze tylko Luffy'ego, kończącego ostatnią walkę Gatlingiem i mamy kolejną typową sagę w One Piece. Oczywiście się śmieję, ale jestem ciekaw, czy o czymś zapomniałem. W sumie pewnie o czymś zapomniałem. Jakie waszym zdaniem są elementy fabuły w praktycznie każdym arku One Piece, które muszą się pojawić? Na przykład w Dragon Ballu ja się śmieję, że nie ma dobrej sagi Dragon Balla, w której Piccolo nie traci ręki. Tutaj mamy mapkę z postaciami, postacie biegnące, no i często jest tak, że Luffy kończy walkę Gatlingiem. No nie zawsze, ale zdarzało się. Jestem ciekaw, czy starzy fani One Piece, już którzy śledzą to uniwersum od wielu lat, też mają takie rzeczy, z których się śmieją, że nie ma bez tego dobrej sagi One Piece.
Piece. Czekam na wasze propozycje w komentarzach, które oczywiście czytam. O, no i dowiedzieliśmy się czegoś o tym Corazonie. Póki co za mało, żeby się wypowiadać, ale czekam na cały obrazek. Tak wyglądam następnego ranka po zjedzeniu kubełka z Hot Wingsami w KFC. Nie no, tak poważnie, to tak jak lubiłem Sabo, tak teraz wyrasta na jedną z moich ulubionych postaci w One Piece. Mam słabość do tych rewolucjonistów. Jeszcze wymyślił sobie te smocze pazury. Odnośnie mocy admirała. Co ma grawitacja do meteorytów? Tak w sumie to średnia jest ta moc z meteorami, bo weź tu użyj tego rozsądnie, jak to jest takie duże i niszczy wszystko dookoła. Chociaż, czekajcie, czy on nie sięga po te meteoryty do kosmosu? Więc on tak naprawdę ma moc grawitacji, ale aż tak daleko sięga jego grawitacja, że on nie tworzy meteorytów, tylko je sprowadza z kosmosu? No kurde, jeśli to jest prawda, no to jest... Koleś jest potężny. Nie ma opcji, żeby oni tym tunelem wjechali na pole słonecznikowe. Pewnie Robin i reszta tam już dotrą, a Luffy wpadnie w pułapkę. Coś myślę, że mogą ich chcieć tam zalać. W sumie tylko wtedy ten byk mógłby ich uratować, co nie? A te żuki to wyglądają trochę jak Usop. Serio? Do środka wszedł sam szefuncio? Myślałem, że z tą studnią, bo to okazało się, że to jest studnia, to będzie jakiś poboczny wątek. A już miałem mówić, że czekam, aż w końcu dobiegną do pałacu, bo to bieganie robi się nudne. I sułtan z kolegą jednak się na coś przydali. Kto by pomyślał? Sądziłem, że Flaming im daruje życie, żeby ich pokonać w normalnej walce, bo jest tak pewny siebie. Ty, ale skąd Mingo ma kluczyk? Co to jest za kluczyk? Przecież Rebeka miała go dostarczyć. I początek tego backstory Gibraltara zapowiada się ciekawie. Coś czuję, że będzie bardzo mroczne. Los sprawiał wrażenie jakiegoś nawiedzonego dziecka, zresztą żadna to zaskakująca diagnoza. Chłopek przyszedł obwieszony w granaty. No i Mingo też się wydaje zamyślony, jak sobie to wszystko wspomina. Kurde, szkoda jednak tego Bellamiego, żem za idola miał takiego potwora. Jak można tak po prostu chcieć zniszczyć świat? Czekam, aż się dowiem, co siedzi w jego głowie. Zastanawiam mnie, czy w różnych grach z One Piece, gdzie na przykład zbiera się karty w Dokanie, jak na przykład w Dokanie, są różne wersje postaci, na przykład zwykły Usopp, God Usopp, Usoland, Sogeking i tym podobne. Byłoby zabawnie. Że tak naprawdę wiadomo, że to jest cały czas Usopp, poza Sogekingiem, ale nazwa jest inna, no nie? W Dokanie jest taki problem, że nawet jak postać jest różna, z różnych sag, albo w różnym stroju, albo w różnej wersji, to często nazwa jest taka sama. Ty, jak ten leśny ludek był taki silny, to w sumie mogli się wcześniej spróbować tak postawić, no ale rozumiem, że oni są bardzo naiwni. Czekaj. Ktoś tu zamawiał gyrosa? Przed chwilą go nie było, a teraz siedzi sobie jak gdyby nigdy nic? Proszę, jak fajnie można zrobić użytek z trzecioplanowej masy, jestem za. W ogóle mam czutkę, że Gyros zostanie nowym królem, jak to się wszystko zakończy. Nie będę kłamał, nie sądziłem, że Kanjuro będzie wyglądał jak Ronald McDonald na kraku, no ale mniejsza z wyglądem. Co w ogóle Kiemon z nim dalej wprowadzał do historii? Stawiam, że pomogą wyprowadzić z tego wysypiska śmieci resztę uwięzionych osób i sobie odjadą. Ja pierdolę. Zaczarowany ołówek. No, i to jest moc, która mi się podoba. A Kanjuro dostaje ode mnie ksywę Piotrek. A ten ptaszek, który swoją drogą jest przepiękny, to mi przypomniał, że w sumie w tej sadze jest bardzo dobry i równy poziom, jeśli chodzi o kreskę i animację. Nie rzucają mi się w oczy żadne buble. Rozbawił mnie Luffy, jak powiedział, że jego uraz do Mingo jest sprzed 30 lat. Czemu oni się tak w ogóle o to kłócą, kto ma go pokonać? Niech zrobią to razem. Kurde, nie przypominam sobie, żeby Zoro wypuszczał kiedyś 1080-funtowego Feniksa. Zawsze mi się ciśnie na usta słowo kurczak, nie mam pojęcia dlaczego. Zawsze mi się to kojarzy z tym, jakbym był w mięsnym i poprosiłbym na przykład o 360 gram kurczaka. Phoenix to nie kurczak, no ale 1080, no to jest Full HD, moi drodzy, a nie przypominam sobie, żeby Zoro do tej pory puszczał kurczaka w Full HD. Chyba nie było, co? Poprawcie mnie, jeśli tak było. Bardziej niż sam atak podobała mi się pewność siebie Zoro i kreska, ale ogólnie scenka na plus. Nie rozumiem za to sceny, w której Franky powiedział seniorowi o jakiejś pani w bocznej uliczce, a ten odpłynął, w sensie, że go nabrał, no później się wytłumaczyło, że faktycznie chodziło o to, że ją nabrał. Tak czy inaczej, nigdy nie przestanie mnie jarać soundtrack Frankiego, podczas gdy Franky ma jakieś swoje wielkie wejście. On jest jak taki trochę One Piece'owy Johnny Bravo i naprawdę kocham to. W tej scenie Franky użył strong right, ale miał wyciągniętą lewą rękę i tak się zastanawiam, czy to jest błąd w animacji, czy on tak potrafi z dwoma. Powiedziałem o Johnnym Bravo chwilę przed tym, jak Franky poszedł w ślinę z córką Brocka Lesnara. Co to ma być? Ja pierniczę, serio pokazali, jak ten potwór prawie odgryza głowę konia? Trochę przerażające to było, przyznaję. O, Usopp się w końcu przyda i użyje proce, dawno tego nie było, ale serio chce trafić lalkarkę z takiej odległości? Na początku myślałem, czy Robin nie mogłaby użyć swoich skrzydeł, żeby się trochę wznieść, ale raczej chyba nie starczyłoby jej sił, co?
tylko użyła tych skrzydeł do łagodnego lądowania. Diamante to frajer, wszystkie moje ziomki nienawidzą Diamante. Nie wiecie nawet jak ja w tej historii kibicuję Kyrosowi. No gość jest niesamowity, praktycznie wszystko mi się w nim podoba. Dobra, potworek zjadł Luffy'ego i Gibraltara, ale wyczułam wielkie wejście uwolnionego Gibraltara. Inaczej to nie może wyglądać. No, dziękuję pięknie. Niczego mniej się nie spodziewałem. Kurde, jak ja marzę ciągle o jakimś duecie Luffy'ego i Zoro, ale tutaj w sumie dostałem coś równie mocnego. Jak Luffy porobi Flaminga w drużynie z Lowem, to będę bardzo zadowolony. O, i wyjaśniło się, dlaczego Law przeżył po 3 strzałach. Doflamingo strzelił do niego z wiatrówki, jak do gołębia. Nie, tylko nie Ania z Zielonego Wzgórza. Jak mi dotknie Gibraltara i wszyscy o nim zapomną, to będzie katastrofa. Stawiam, że pewnie uda jej się zmienić ich w lalki, ale wtedy Usopp z AWP strzeli jej headshota i ta znów straci przytomność. Słyszałem głosy od was, że będą takie odcinki, że na przykład jeden atak będzie wyprowadzany przez 20 minut, ale w sumie ten strzał Usoppa to mega trzyma w napięciu. Sam nie wiem, czy się uda, czy nie. O kurde, strzelił bez przygotowania, no to klops. Co? To był tylko zły sen? Jak można tak moimi emocjami szargać? Poza tym Luffy zmienił się w taką samą zabawkę, jaką był w odcinkach z Choppermanem, co nie? Co? Usopp nagle wyczuwa ich aury? Czy on się nauczył haki w tym momencie, czy co to ma być? Ja pierniczę, strzelaj goblinie, bo ja już mam mokrą pieluszkę. No i strzelił. Nie no, Usopp wygrał tą sceną wyróżnienie ode mnie. Nie dość, że mnie to mega rozbawiło, to jeszcze było to tak kreatywne, z ręką na sercu, zrehabilitował się za poprzednie akcje, to było naprawdę zajebiste. I jeszcze zostawił graffiti na ścianie, jak w CS-ie jakimś. Nawet nie musicie mi tego potwierdzać, bo jestem wręcz pewien, że ludzie sobie robią tatuaż z tą mordą Usoppa. To jest tak memiczne i dobre na tatuaż, że aż sam bym sobie taki zrobił, ale markerem, nie na stałe. Ale się szykuje dobra waleczka. Chłopaki już napiętrzą Flaminga, została tylko bitwa z finałowym bossem. Ciekawe, czy na serio uda im się go tak ukatrupić tak na amen, czy naprawdę będą współpracować. Byłoby cudownie coś takiego zobaczyć. Trudno uwierzyć, że doszliśmy do tego momentu, ale naprawdę zacząłem współczuć Bellamiemu i nawet zapomniałem mu tamte dymy sprzed Sky Island. Chyba w zestawieniu z Doflamingo to każdy wygląda na anioła. W krótkim flashbacku było widać, jak chyba Doflamingo i Corazon celują w siebie z broni, a na pierwszym planie stoi skrzynia. Może się pokłócili o jakiś skarb? A Flaming powiedział, że Law byłby trzecim Corazonem? W sensie, że jakimś ich tam bratem? Niedługo zobaczymy, o co im się tam rozchodzi. O, co chłopaki zrobili? Tak, coś czułem, że zrobił jakąś zamiankę, ale cicho się obawiałem, że Law będzie walczył z Glutem, a Luffy z Flamingiem, a tutaj normalnie takie akcyjki wspólne i jeszcze Law przy okazji pokroił Gluta, i jeszcze ta epicka muzyka w tle. To chyba pierwszy taki silny cios czysto wyprowadzony w Doflamingo i to będzie wielki komplement z mojej strony. Ta scena miała w sobie ułamek tego, co czułem, kiedy Goku wyprowadził pierwszy silny cios w Jirena podczas turnieju mocy. Podobała mi się ta scena, w której mieszkańcy Dressrozy rozwiązali Usoppa i resztę, przyznając, że tak ten Flaming przeżarł im mózg, że nawet teraz, po poznaniu prawdy, bezmyślnie grali w jego grę. Czy można to porównać trochę do takiego syndromu sztokholmskiego, że ofiary zaczynają pomagać swojemu oprawcy? Chociaż w tym przypadku to sprawa nieco bardziej złożona. Co pan Naotoshi Shida tutaj ugotował, to nie mam pytań. Cały ark czekałem na walkę Luffy'ego i Doflamingo zanimowaną właśnie przez tego człowieka. Miód na oczy. Chociaż, no tak jak mówiłem wcześniej, cały ark ogólnie jest naprawdę ładnie narysowany. Nie mam się do czego przyczepić. Nie sądziłem, że Bellamy faktycznie zrani Luffy'ego, a tu jednak nie udało się tego uniknąć. Przykro się patrzy na tego zdruzgotanego Bellamiego. Widać, że chłop się zreformował. Ty, to ten Doflamingo za dzieciaka to był taki trochę drugi Helmeppo. Dobrze, że nie widziałem tego zanim go poznałem, bo chyba nigdy bym go nie polubił. Z tego, co tu widzę, to chyba było tak, poprawcie mnie, albo nie poprawiajcie mnie, sam się dowiem, że Doflamingo był gnojony za to, że był wyżej urodzony, jakikolwiek miałoby to mieć sens, więc za swoją niebieską krew obwinił ojca i go zabił. Doflamingo powiedział, że gdyby miał moc OP owocu, to przejąłby kontrolę nad światem dzięki temu skarbowi w Mary Joyce, czyli to nie może być jakiś owoc, bo nie mógłby mieć 2 owoców, prawda? Więc opcje są 2. Albo to jest tytułowy One Piece, albo nudesy Alwidy sprzed transformacji. Chyba że Law może tak dzięki swojemu owocowi zoperować swoje ciało, żeby pomieścić więcej owoców. Law może komuś dać wieczne życie, ale w jaki sposób miałoby to działać? Wkłada mu nowe narządy, czy co? I jeszcze sam Law miałby się poświęcić, no to on chyba nie ma takiej osoby, dla której by obecnie to zrobił, prawda? Najbliżej pewnie jest Chopper. To może było tak, że ten skarb, który jest w Mary Joyce, pozwalał na sklonowanie się i wtedy Doflamingo uczyniłby swojego klona nieśmiertelnym i w ten sposób byłby ultrakozakiem? No jest jeszcze jedna rzecz. Diamante to Karo, Pika to Pik, Treble to Trefl, a Corazon to serce, więc Kier.
W takim razie, czego symbolem jest Doflamingo, skoro Corazon to był jego jedyny biologiczny brat, a i tak był na równi z tymi przyszywanymi? Tak czy inaczej, odcinek 700 zakończył się tym, że JJ Joker zajął się ogniem od własnego papierosa. Oceny postaci po 700... Ja pierniczę, ile już obejrzałem tych odcinków? Zaraz będę na bieżąco. Po 700 odcinkach. Luffy 8 na 10, Zoro 9,5 na 10, Nami 7,5 na 10, Usopp 6,5 na 10, Sanji 7 na 10, Chopper 9 na 10, Robin 9 na 10, Frankie 8,5 na 10, Brook 7 na 10. Najlepsze momenty z tych ostatnich 50 odcinków to walka Sanjiego z Doflamingo, walka Gibraltara z Doflamingo, Luffy spotykającego Sabo, wejście Gyrosa na ostro, Sabo zjadający owoc, wejście Frankiego do fabryki, Luffy wali Flamingo w brzuch. Powiem wam, że było naprawdę sporo fajnych momentów w tych ostatnich 50 odcinkach i z tego co widziałem, to sezon na Crunchyrollu zakończył się na 699 odcinku i teraz od 700 do 740 któregoś trwa znowu saga Dressrozy. W sensie mam sezon Dressroza i potem drugi sezon Dressroza, także wygląda na to, że kolejny raz jak będę nagrywał film z One Piece, to będziemy już po tej sadze. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak i chcecie kolejny odcinek szybciej, chcecie mnie zachęcić do tego, żebym oglądał One Piece, to możecie napisać komentarz albo zostawić lajka. Dobra, schowaj tego kciuka, kurwa, bo tak pokazuję wam, jakbym był jakimś autostopowiczem. Możecie zostawić ocenę pod filmem, możecie zostawić komentarz i przede wszystkim suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić. Życzę wam miłego, spokojnego dnia, dobrego początku tygodnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.